Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto słonecznikowe kafe. A my na początek zajmiemy się słonecznikiem, ponieważ w całym cieście wykorzystamy 350 g słonecznika łuskanego, będzie on obecny we wszystkich warstwach. I cały ten słonecznik 350 g przerzucamy sobie na patelnię, którą stawiamy na gazie i na małym ogniu tak przez 10-15 minut prażymy ten słonecznik aż do uzyskania złotego koloru. Po uprażeniu go przerzucamy go do miseczki, zostawiamy do wystudzenia, a później będziemy go dzielić na części. Teraz przygotujemy spód ciasta, a zrobimy go z następujących składników: 250 g herbatników maślanych, 100 g słonecznika łuskanego, tego co przed chwilą prażyliśmy, i 170 g masła. Najpierw 100 g słonecznika łuskanego, tak jak mówiłam, tego wcześniej podprażonego, dajemy do blendera z funkcją siekania i siekamy do uzyskania konsystencji takiego piasku. O, tak jak Państwo tu widzą. Teraz herbatniki, 250 g herbatników maślanych łamiemy na mniejsze części. Żeby następnie taką kulą do ciasta rozdrobnić je też do konsystencji piasku. Tą czynność całą, czyli siekania i rozdrabniania tych herbatników, mogą Państwo przeprowadzić również w blenderze z funkcją siekania. Myślę, że szybciej Państwo to zrobią niż ja ręcznie. Jednakże w obu przypadkach mamy już konsystencję piasku, czyli herbatników posiekanych dodajemy do nich podprażony i posiekany słonecznik. Mieszamy oba produkty. I dolewamy do niego 170 g masła, które wcześniej roztopiliśmy. Jego nie musimy studzić, ono jest gorące. Wszystko ze sobą dokładnie mieszamy, żeby herbatniki i ten słonecznik wchłonęły to masło. Zróbmy to w miarę dobrze, rozcierając, żeby grudki się nie robiły. I teraz foremka o wymiarach 24×38 cm wyłożona papierem do pieczenia i do środka przerzucamy te herbatniki ze słonecznikiem i z masłem. Rozłóżmy sobie to delikatnie, równomiernie, ponieważ będziemy musieli z tego przygotować ładny blat spodu pod ciasto. Czyli po rozłożeniu tego produktu musimy go teraz uklepać, wyrównać i ugnieść. Nie wszystkie trzy czynności, czyli uklepania, wyrównania i ugniecenia, udało się tą szpatułką. I teraz taką blaszkę wkładamy do lodówki, ona sobie tam będzie zastygała i twardniała, a my zajmiemy się masą słonecznikową. Do masy słonecznikowej potrzebujemy 500 g serka mascarpone, 2 czekolady białe i 200 g słonecznika łuskanego. To kolejna część z tego na początku przygotowanego. Najpierw czekolada biała ląduje w kąpieli wodnej, czyli garnek z wodą postawiony na gazie, nad wodą jest miseczka i woda od spodu ogrzewa miseczkę, powodując, że czekolada się roztapia. Po roztopieniu czekolady zostawiamy ją do wystudzenia. A my po raz kolejny mielimy słonecznik, tym razem 200 g odebranych z tej pierwszej porcji. W blenderze z funkcją siekania siekamy na konsystencję takiego piasku, jak w pierwszym przypadku.
Jak słonecznik posiekany, to do miski dajemy 500 g serka mascarpone, teraz dodajemy wcześniej posiekany słonecznik i łączymy ze sobą produkt oczywiście. A teraz dodajemy 200 g białej czekolady, którą wcześniej roztopiliśmy i wystudziliśmy. Dodajemy małym strumieniem i mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu masy wyjmujemy sobie z lodówki blaszkę z przygotowanym wcześniej spodem i na ten spód wykładamy masę partiami, żeby łatwiej później rozprowadzić. I teraz rozprowadzamy, wyrównujemy. I taka foremka z powrotem ląduje w lodówce. A my zajmujemy się kolejnym elementem, jakim jest masa kawowa. Do niej potrzebować będziemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 6 łyżek cukru pudru, 2-3 łyżeczek kawy rozpuszczalnej, 2 łyżek zimnej wody do rozpuszczenia kawy, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. Na początek żelatyna, czyli 3 łyżki żelatyny dajemy do miseczki, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż napęcznieje, a następnie mieszamy aż do momentu, kiedy żelatyna rozpuści się w wodzie. Zostawiamy ją później do wystudzenia, ale proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie porobiły się grudki. A teraz kawa, czyli do miseczki dajemy 2-3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Dodajemy 2 łyżki zimnej wody i mieszamy, żeby kawa rozpuściła się w wodzie. Odstawiamy kawę na chwilę na bok, żeby wyjąć miskę, do której dajemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej mocno schłodzonej. No i zaczynamy ubijać na sztywno. Kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać wyraźne ślady na śmietance, dodajemy 6 łyżek cukru pudru. Ale pamiętajmy, że ilość cukru pudru jest orientacyjna, ponieważ niektórzy z Państwa mają większą preferencję cukru albo mniejszą. Próbujmy. Kolej dodać rozrobioną kawę, ale nie wszystko naraz. Dajmy jej tak połowę czy ciut więcej, rozmieszajmy z masą i spróbujmy, czy intensywność tej kawy w tej masie nam wystarczy. Nam jej brakowało, wobec tego dodajemy i ponownie mieszamy składniki ze sobą. I po kolejnym spróbowaniu dodajemy jeszcze kawy. Teraz już nam wystarczyło tej kawy, więc wszystko dokładnie mieszamy ze sobą. I kolej dodać żelatynę. Ponieważ nasza żelatyna jest lekko ciepła, dodajemy trochę masy do żelatyny, rozrabiamy ją jedno z drugim, do tego momentu, żeby nie było grudek, żeby nie było też, żeby konsystencja była taka jednolita i dodajemy tą rozrobioną żelatynę do naszej masy. W ten sposób ciepła żelatyna się schłodziła i masa nam się nie zważy.
Całą masę mamy dokładnie wymieszaną, wobec tego wyjmujemy foremkę z lodówki. Na 2 poprzednie warstwy wykładamy teraz masę kawową porcjami, jak Państwo widzą, żeby było łatwiej rozprowadzić. Rozprowadzamy dokładnie, teraz wyrównujemy. A na koniec wierzch obsypujemy 50 g słonecznika łuskanego. To jest już końcówka słonecznika, która została z pierwotnej ilości. Posypujemy dokładnie, tworzymy taką ładną warstewkę. Na koniec jeszcze lekko przyklepmy ten słonecznik, żeby przywarł do masy, żeby się nie obsypywał. I foremkę wstawiamy do lodówki tak na kilka godzin, żeby masy dobrze stężały. A potem kroimy i delektujemy się bardzo pysznym ciastem. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.